serial Paryż w ogniu, czy tam Paris Has Fallen, jak to woli. Oczywiście jest to nowa produkcja, którą można zobaczyć na Kanal Plus online. Dziękuję bardzo tejże platformie za udostępnienie mi tego serialu. I akurat po ten film, właśnie po ten serial, sięgałem, mając w pamięci poprzednie części oczywiście, z Geraldem Butlerem i z Morganem Freemanem w rolach głównych. Mowa oczywiście o filmach London Has Fallen, Olympus Has Fallen i ten, który mi całkowicie umknął, czyli Angel Has Fallen. I akurat na podstawie tego wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać, czyli no, będą jacyś terroryści, będą chcieli tam powiedzmy coś zrobić z prezydentem, z władzami, z ministrami i tak dalej, więc sam koncept był mi znany. Nie będę zdradzał fabuły, bo chyba rzeczywiście nie ma potrzeby. Ta sama mniej więcej jest zasadność w tymże serialu. Jak się może łatwo domyśleć, akcja rozgrywa się w Paryżu. Tak, jak najbardziej. Mimo że część była kręcona, a przynajmniej część lotniskowa była kręcona w Swansea, w Wielkiej Brytanii. No ale okej, powiedziałem, to ma być akcyjniak. To nie będzie żadne nie wiadomo jakie kino akcji, to ma po prostu być zwykły akcyjniak, który będzie trzymał w napięciu, bo będzie mieć ciekawych antagonistów. Wiadomo, muszą być. Protagoniści też będą rzeczywiście dobrzy, no będzie przy okazji ładna miejscówka i tak dalej. Oglądałem wersję z napisami, to od razu mówię. O ile po angielsku sobie spokojnie radzę, no niestety mój francuski tak jak najbardziej kończy się na stwierdzeniu Paris Saint-Germain albo Jean-Paul Belmondo. Dziękuję, no może jeszcze tam się jedno albo dwa nazwiska jeszcze dały radę pojawić. W każdym razie wiedziałem się mniej więcej czego spodziewać i jak to było. Fabuła, tak, jak najbardziej jest taka. Mamy oczywiście dwóch naszych bohaterów. Tutaj widzisz na miniaturce mamy naszego gentlemana. Na początku jest on, tak chyba w Boże by pracował, tak? Biuro Ochrony Rządu. Zajmuje się ochroną ministra, a nasza tutaj pani jest, no co tu dużo mówić, zakamuflowaną oczywiście agentką z MI6, czyli z brytyjskiego wywiadu. To naprawdę akurat jej akcent nie jest bardzo brytyjski, no ale mniejsza o większość. Może akurat rzeczywiście dopiero wychowała się gdzie indziej, dopiero później dotarła do MI6. No i stwierdziłem, będzie rzeczywiście fajnie, bo to skoro mamy takiego faceta, który no, nawet powiedzmy w jakiś tam sposób jest podobny do Gerarda Butlera, no to jakoś to będzie wyglądało. Tutaj jest dziewczyna, ma być pewnie jakiś związek czy coś. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. No ale o tym oczywiście będzie za chwilę. Pojawia się również, co jest ciekawe, antagonista. I muszę aż nawet wyszukać, jak on się nazywa, bo w tym momencie mi umknęło. No, inaczej. W filmie nazywa się Pierce. Jak najbardziej. Pierce. Paris Has Fallen. Ale oczywiście, no, jest odtwarzany przez aktora, który się nazywa, proszę bardzo, gdzie on tutaj się schował. No, rzeczywiście troszeczkę przyjdzie mi go szukać, no ale może mi się go uda za chwilę znaleźć. W każdym razie gdzieś tu będzie, to będę mógł sobie o nim troszeczkę więcej pomówić. W każdym razie, no tak, stwierdzone było, no będziemy mieć głównych bohaterów i to na nim się będziemy skupiać, a złol, gdzieś tam sobie po prostu będzie złol i to wszystko. A tutaj dostajemy takiego twardziela, takiego skurczybyka, że po prostu to jest coś niesamowitego, że w kinie że w telewizji, w produkcjach, które no tak na dobrą sprawę niekoniecznie są pierwszoplanowymi, no bo co tu dużo mówić. Paris Has Fallen, czyli Paryż w ogniu, to nie jest produkcja, która by rzeczywiście nagle były wielkie plakaty i ogłoszenia i wszyscy, nawet domyślam się, że pewnie wśród osób, które się zgłosiły do Kanal Plus Online, ażeby ten serial omówić, no niespecjalnie było zbyt wiele osób. Bardzo mi przykro, przepraszam bardzo, w tym momencie szukam tutaj na IMDb, ale widzę, że coś się nie chce się pojawić. Pierce, no nie wiedzieć czemu, jakoś tak to akurat wyszło. Zobaczymy. Inaczej może mi się uda. Paris Has Fallen i będę wiedział dokładnie kto, gdzie, jak i kiedy. Proszę bardzo. I jest jak najbardziej Sean Harris. Tak się nazywa ten gentleman. Sean Harris, bardzo zacny aktor, Brytyjczyk jak najbardziej. I cała zasadność chodzi o to, że on jest byłym żołnierzem, jak najbardziej byłym żołnierzem Legii Cudzoziemskiej i wraz ze swoimi towarzyszami broni gdzieś tam na Bliskim Wschodzie jak najbardziej walczyli, no i oczywiście, że tak, rząd ich porzucił, gdzieś tam ich pojmano i on w tym momencie się chce zemścić. No i pomyślałem, tak, kolejny, który będzie chciał $100 milionów, czy tam euro, bo w Europie, przepraszam, $100 milionów okupu, albo będzie chciał coś, bo mam bombę i będę rządził światem i tak dalej. A tutaj Pierce
to nie dość, że jest kawał skurczybyka, to nie dość, że jest kawał faceta, który ma pomyślunek. On jest przygotowany na każdą zasadność. On nie obawia się i nie ma problemów, żeby pokazywać, jak bardzo był torturowany, bo to rzeczywiście co on mówi, co on pokazuje, to naprawdę to jest gruba sprawa. Uwierz mi, to jest gruba sprawa, ale przede wszystkim on jest tak dobrze zagrany, że ja mu jak najbardziej wierzę. Wiesz, i to nie ma znaczenia, że on w tym momencie bierze pistolet i mówi, no w tym momencie ty zginiesz, albo on bierze budyń i mówi, teraz ja go zjem. Nie ma znaczenia, po prostu jest świetny, jest niesamowity. I tak sobie tylko przeglądam, co się z nim działo. No, Mission Impossible wcześniej, między innymi, no więc rzeczywiście bardzo, bardzo zacny aktor. Wróżę mu, mam nadzieję, że dobrą karierę, no, mimo że już latek kilka ma, bo to 58, ale czasami taka produkcja może być przepustką do większego ekranu, do kina oczywiście. Mam nadzieję, że tak będzie. No i postacie są bardzo wyraziste, bo rzeczywiście ten nasz Pierce jest świetny, naprawdę jest bardzo dobry, jeżeli dawno już nie widziałem takiego dobrego złola w telewizji. Jeżeli chodzi o naszych głównych bohaterów, no to tutaj z tym jest rzeczywiście troszeczkę inaczej. Vincent, tak się nazywa nasz główny bohater, Tefik Jalab w tejże roli. No i pierwszy odcinek mam tutaj odnotowany, zaczynamy z wysokiego celu, no bo rzeczywiście zaczyna się dosyć konkretnie, zaczyna się bardzo pięknie, mówię, będzie dobrze, ale tak patrzę, że 8 odcinków ma pierwszy sezon. Im więcej tych odcinków, to tak patrzę, że coraz mniej zielonego, pozytywnego jest na mojej liście zapisanego. No bo w porządku, jest dobrze, pierwszy odcinek jest fajnie, drugi ma mocne zakończenie, to jest bardzo ważne. W trzecim no, są tortury. Mówiłem rzeczywiście troszeczkę o tym, że Pierce był torturowany i tutaj też się dużo w tym aspekcie dzieje. No i tak na dobrą sprawę tyle. Tak, tyle mam zapisanego, że jest pozytywny. Nie, przepraszam bardzo. Jeszcze jest napisane w 7 odcinku. W końcu policja coś robi. Bo nie wiem za jakie grzechy ktoś przyjął taki pomysł, to chyba już dawno temu, że policja w serialach to bardzo często, gęsto będą po prostu bakłażany. Debile, idioci, ogólnie ludzie nieogarniający tematu. I niestety tak samo jest i tutaj. Bo ten Vincent, no niby coś rzeczywiście robi, ogarnia, ale takie sadzi beki, takie sadzi błędy, że to jest nieporozumienie, wiesz. Tutaj mamy akcja rozgrywana, no wiadomo, że jest zorganizowana grupa, mają się dziać pewne rzeczy, wiadomo, że ich obserwują, no to stwierdzają, ok, no to może nam się uda jakoś zhakować, powiedzmy to źródło i będziemy mieli podgląd na tę kamerę. Jak najbardziej, przechwytują, zawędlają, tylko i wyłącznie po to, żeby się okazało, że potem jeden z facetów mówi, a czekaj sekundkę, ja mam telefon, a ja tego faceta już powiedziałem, a gdybym nacisnął reset, o proszę bardzo, i teraz wszystko widzę. Wiesz, nie ma takiej opcji, że na zasadzie, dobra, skoro już zhakowaliśmy, to usuwamy te rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I takich bzdetów, takich małych detali, jakby detali niby mogły być duże, ale takich rzeczy jest tutaj ogrom straszny i Vincent nie popisuje się. Jeszcze gorsza jest właśnie pani z MI6, bo okej, no na początku tam mówi, że jest kadrową i tak dalej, no wiadomo, przykrywka w ambasadzie i tak musi być, ale później, kiedy się już okazuje, że no ona przeszła jedno, drugie szkolenie, radzi sobie z pistoletami, z nożami, z wszystkim i tak dalej, tylko po to, żeby się 2 sceny później skompromitować, zbłaźnić, wiesz. Jest jakiś tam facet, niby próbują go zatrzymać i no jak się nie podasz, to cię zastrzelimy tam z 20 metrów, co nie? Ale zaraz za nim jest policjant, którego trzyma na muszce, jest 2 metry od niego, no ale wiadomo, że to się pewnie musi, tak się musi dziać. Tutaj mam napisane, że działania policji MI6 są delikatnie mówiąc beznadziejne. I tak myślałem, strasznie ten serial jest nierówny, bo mam odcinki, które są zaznaczone całe na zielono, czyli pozytywne, mam odcinki, które są beznadziejne i no nie ogarniam, jak to jest zrobione, że mamy produkcję, no nie mam oczywiście budżetu, no bo to wiadomo jest produkcja telewizyjna, mimo że wielu koproducentów, m.in. Kanal Plus Polska, więc domyślam się, że może nie na kanale głównym, ale na pewno na VOD już jest jak najbardziej do obejrzenia, ale może będzie za czas jakiś tutaj pokazany. I tak się zastanawiałem, dlaczego, po co, za co. Bo to ma być tylko i wyłącznie kino akcji. Ma nas trzymać w napięciu, bo że tam powiedzmy coś wybuchnie albo nie, może się uda albo nie. No wiadomo akurat jaka jest sytuacja w takich serialach. Ale tutaj tak oglądałem i tak okej, skończył się odcinek. Następny. Skończył się odcinek.
Następny, a co nie ma? Już się skończył serial? O, dobra, no to sobie zapiszę. Po prostu ten serial w ogóle, naprawdę w ogóle nie wywarł na mnie pozytywnego wrażenia. Jest kilka scen, oczywiście jak najbardziej, ale one się głównie skupiają na postaci Pierce'a. Gdyż podoba mi się jak jest. Akurat tę postać nie potraktowano sztampowo. Nie, naprawdę to nie jest kolejna kalka, że facet musi mieć guzik, więc będzie naciskał, bo jak nie to czytam, albo dać mi pieniądze. Nie, u niego jest głębszy motyw. To, czym kierują się jego mocodawcy, to już jest inszość, jak mawiał Kabaret. O tym akurat w tym momencie póki co nie będę mówił, ale rzeczywiście sam Pierce ma bardzo dobrze, bardzo mocno zakorzenione rzeczywiście zasady wojska, jest rzeczywiście lojalny i no, chce po prostu znaleźć odpowiedzialnych za to, co się przydarzyło. No tam oczywiście też pojawiają się Polacy, jako jeden z towarzyszy broni, bodajże jeden chyba z przemytników to też jest Polak, który puszcza kilka bluzgów po polsku, po tym jak mu jeden dżentelmen przestawia nos, no to rzeczywiście nie jest tym zadowolony, ale to, co miało być mocą tego serialu, czyli dobrze, sprawnie działające służby, no bo wiadomo, że tam się to dzieje w kwaterze głównej i tak dalej. Mieliśmy dostać jakieś tam, powiedzmy, fajne pościgi, miały być strzelanki i tak dalej. Okej, strzelanek jest, ale znowuż nie są one specjalnie logiczne. Tu akurat jest dużo rzeczy, które no nie powalają i tak się zastanawiałem, czy mógłbym tobie spokojnie powiedzieć, tak, obejrzyj sobie ten serial, będzie rzeczywiście fajnie, super, świetnie. Fajnie, super, świetnie? Nie będzie, na pewno. Nie jest to serial, o którym będą mówić przy następnym rozdaniu nagród Emmy. Ale czy jest to serial, dzięki któremu spędzasz miło czas? No, jeżeli można mówić oczywiście o serialu, gdzie są podkładane bomby i tak dalej. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że ten serial można polecić. Nie jest to kino wybitne, mówię ci już od razu. Nie jest to kino wybitne, ale jak najbardziej jest to kino, które można obejrzeć. Mówiąc kino, oczywiście mam na myśli serial, ale dokładnie wiesz o co chodzi. Bo fabularnie serial jest bardzo nierówny. Mamy odcinki ciekawe i mamy odcinki po prostu nudne. Postacie są bardzo źle narysowane. Oczywiście ja wiem, że jest jeszcze drugie dno, ponieważ no wiadomo, że Vincent musi mieć kobietę, nasza bohaterka również musi mieć miłość swojego życia i tak dalej. No i tutaj się rzeczywiście dużo dzieje, ale to wszystko sprawia, że no tamte rzeczy to jest drugi plan, trzeci plan gdzieś tam się pojawiają, chociaż czasami akurat w pewnych momentach nawet na pierwszy plan wskakują, ale ogólnie my się skupiamy na akcji, a tutaj rzeczywiście nie jest to naprawdę serial wybitny. Więc obejrzyj? Tak, jak najbardziej obejrzyj. Czy będzie drugi sezon? Powiem w ten sposób. Sprawdzałem sobie przed dzisiejszym odcinkiem, jak to wyglądało z 3 poprzednimi filmami. Kosztowały, czyli London Has Fallen, Olympus Has Fallen and Angel Has Fallen, kosztowały $170 milionów. Więc jak na obecne standardy to jest po prostu nic. Zarobiły ponad $500 milionów, więc rzeczywiście jest to bardzo dużo. Zresztą sam serial jest reklamowany na bazie filmów Has Fallen, tam w ogniu, czy jak zwał, tak zwał oczywiście, bo nawet nie pamiętam jaki jest Angel Has Fallen, tam Anioł w ogniu, no chyba nie bardzo rzeczywiście. Nie pewnie jest inny jest tytuł. W każdym razie, biorąc pod uwagę jak ten serial został potraktowany, jak go zrobiono, to tak naprawdę w tym momencie każdy, bo mieliśmy w Waszyngtonie, mieliśmy w Londynie, mieliśmy w Paryżu, teraz na przykład ktoś powie Tarnów Has Fallen, Tarnów w ogniu, pewnie, że tak, Otwock Has Fallen, pewnie, że tak, Madryt Has Fallen, Lizbona, Berlin, nie ma problemu, zawsze to by się rzeczywiście jakoś tak ujęło, a czy tak będzie? Serial z filmem poza motywem, poza powiedzmy jakąś tam strukturą, nie ma nic wspólnego, bo nie pojawia się ani Gerard Butler, ani nie pojawia się oczywiście Morgan Freeman, a miałem nadzieję, że przynajmniej tam gdzieś, wiesz, nie jako główni bohaterowie oczywiście, ale gdzieś tam powiedzmy jakaś będzie, no nie wiem, bal u weteranów w jakiejś ambasadzie czy coś, gdzieś tam się pojawią i to wszystko, że będzie takie oczko puszczone do nas. No niestety nie ma takiej możliwości. Czemu? Nie wiem. Na temat informacji, na temat tego serialu jest bardzo niewiele, znaczy nie to na temat samego, tylko ty wiesz, ciekawostek, które ja lubię podać na zasadzie, Gerard Butler miał wystąpić, ale na przykład powiedzmy nie zgadzał się termin, bo wtedy musiał kręcić, co on teraz kręci, jak wytrasować smoka, czy coś, na takiej zasadzie. No niestety takich informacji nie ma, a rzeczywiście szkoda, bo to mogłoby być coś ciekawego. Zresztą sam serial jest reklamowany jako thriller. Okej, w porządku, niech będzie.
Niech będzie, nie ma problemu. Widzę właśnie, że też w Wielkiej Brytanii serial jest dostępny na Amazonie Prime Video, a w Stanach Zjednoczonych na Hulu, więc w zależności od tego, gdzie oglądasz tę recenzję, bo akurat, żeby było śmieszniej, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to są 3 miejsca, gdzie najchętniej oglądasz moje recenzje, za co dziękuję bardzo. Jeszcze bardziej będę dziękował, jak udostępnisz tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Będzie mi niezmiernie miło. I cóż, drugi sezon, domyślam się, że jeżeli będzie zgadzała się ilość obejrzanych godzin, ilość łapek w górę, subskrypcje, bo dokładnie platformy VOD mają też możliwość, żeby to wszystko obliczyć, ile tam osób zasubskrybowało Kanal Plus Online tylko i wyłącznie po to, żeby obejrzeć ten serial i tak dalej, wiesz, bo chyba nie ma podwójnych łapek, co? Tak jak na Netflixie, że podoba mi się i 2 łapki to mi się super podoba. No nie wydaje mi się, żeby coś takiego było. Ja niestety nie miałem, inaczej, nie może niestety, ja miałem akurat dostęp do innej platformy, więc nie oglądałem tego przez Kanal Plus Online. W każdym razie, obejrzyj sobie, nie oczekuj, że będzie to epickie, ale oczekuj po prostu, że dobrze spędzisz prawie 8 godzin, bo odcinki są mniej więcej, tak powiedzmy, po 45-50 minut każdy. No i wtedy rzeczywiście będziesz dokładnie wiedzieć, co jest grane, a tutaj pewnie, że tak, na tej liście jest dużo więcej seriali. Obejrzyj, warto.